Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj, jak to przy niedzieli bywa, przynajmniej staram się zawsze w niedzielę, choć nie zawsze wychodzi, pewna bardzo fajna historia, która znowu wiele wnosi do naszego codziennego życia, ponieważ przez takie historie staram Wam się przekazywać również inne informacje, które na co dzień mają wielki wpływ również na nasze życie. A więc przejdźmy sobie do tej historii. Kiedyś, dawno temu, jak to bywa dzień jak co dzień, w pewnym szpitalu pracowała pewna siostra. Zajmowała się tam różnymi pacjentami z różnymi dolegliwościami. W jednym pokoju leżał pan już w dość podeszłym wieku. Niestety pan ten już odchodził z tego świata. Kiedy siostra otworzyła drzwi i wyszła z jego pokoju, nagle zauważyła przed jego pokojem pewnego młodego chłopaka ubranego w mundur policyjny. Więc od razu wzięła go za rękę i wprowadziła go do pokoju, ponieważ oczekiwała syna tego pana, którego po prostu wezwano do tego szpitala. Więc parę razy powiedziała do tego starszego pana: proszę pana, pana syn już tutaj jest, proszę pana, pana syn już tutaj jest. Jednak ten pan nie dosłyszał za dobrze, również bardzo źle też widział wszystko, więc tylko tak lekko przymroczonymi oczami, ponieważ miał różnego rodzaju środki przeciwbólowe podane i wszystko, zobaczył właśnie sylwetkę młodego chłopaka, uśmiechnął się tylko i wyciągnął rękę do niego. Młody chłopak oczywiście złapał go za rękę, uśmiechnął się do niego, mówił mu dobre słowa, że wszystko będzie dobrze. W tym momencie siostra podała mu krzesło, żeby mógł usiąść koło łóżka swego ojca. I tak czas przebiegał. W końcu po 2-3 godzinach siostra weszła do tego pokoju sprawdzić, czy wszystko jest ok, i zauważyła, że po prostu młody chłopak dalej siedział, więc zaproponowała mu, że może po prostu chciałby iść odpocząć gdzieś, coś tego. Jednak chłopak się nie zgodził. I tak przez całą noc siedział po prostu przy tym łóżku, trzymając tego pana za rękę. Słuchał tych wszystkich szpitalnych odgłosów, różnych maszyn, które tam były, które pompowały powietrze. Słuchał uśmiechów, które dobiegały od personelu, który tam pracował, którzy się po prostu uśmiechali, żegnali się, nowa zmiana przychodziła. Słuchał również płaczu bliskich i też innych pacjentów, którzy w tym szpitalu byli. Kiedy już nadszedł ranek, starszy pan odszedł i w tym momencie młody chłopak puścił jego rękę, wstał i poszedł do siostry zgłosić jej, że ten pan już odszedł. Siostra pobiegła od razu do pokoju sprawdzić, czy aby na pewno. No i po chwili wróciła do tego pokoju, gdzie czekał na nią cały czas ten młody chłopak. W pewnym momencie zapytał ją, kim był ten człowiek. W tym momencie siostra zaniemówiła. Po prostu nie wiedziała, co ma powiedzieć. Po chwili, kiedy zebrała swoje myśli, mówiła: to był twój ojciec. Na to chłopak odpowiada: to nie był mój ojciec. Ja pierwszy raz widzę tego człowieka na oczy. Siostra cała już w myślach zmieszana mówi: więc dlaczego nie powiedziałeś mi tego, kiedy zabrałam cię do jego pokoju? Na to młody chłopak odpowiedział: ja po prostu widziałem w tym momencie, że ten człowiek potrzebował swojego syna, potrzebował miłości. Jednak jego syn nie był tam, więc po prostu ja zostałem na jego miejsce. Dałem mu tą całą miłość, której potrzebował na ten moment.
Moi drodzy, w życiu różnie bywa. Czasami los rzuca na naszej drodze różnych ludzi, którzy po prostu potrzebują nas. Potrzebują nas nie zawsze na całe życie. Czasem potrzebują nas tylko na chwileczkę. Słuchającego ucha, czy nawet uściśnięcia ręki. Te małe czyny. Tutaj chłopak poświęcił całą swoją noc. Po prostu zastąpił syna, którego nie było przy tym Panu, żeby ten mógł spokojnie odejść. Moi drodzy, to są małe gesty, małe czyny, ale kiedy ktoś nas naprawdę potrzebuje, to warto po prostu zostać. Ponieważ Ty możesz być tą gwiazdą w całym wszechświecie dla tego kogoś na ten moment. Możesz być jego ostatnią podporą, która jeszcze go trzyma przy tym wszystkim. Jak wiemy, na świecie dzieją się przeróżne rzeczy ostatnio, różne dziwne rzeczy. Wielu ludziom jest naprawdę ciężko, żeby to wszystko zrozumieć, pojąć, po prostu w tym żyć. Oczywiście są między nami ludzie silniejsi, są między nami ludzie słabsi. Więc wspierajmy się po prostu nawzajem, jak tylko możemy. Tylko tak, żeby też samego siebie nie zatracić, o czym wspominałem już w innych filmach. Również tego typu filmach znajdziesz je w playliście Historia z morałem. Tam sobie możesz kliknąć. Wejdziesz sobie w nasz kanał Historia z morałem lub na końcu tego filmu również jest ona zalinkowana u góry tutaj na tym końcowym ekranie. Tam jest dużo więcej filmów właśnie z podobną treścią. Idealne na niedzielę do posłuchania, gdy na zewnątrz jest za gorąco. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Ja jeszcze tylko przypomnę na szybciutko info o konkursie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzieli, ponieważ trwa tu cały czas konkurs. Jeżeli potrzebujesz coś ze sklepu, z którym współpracujemy, a wszystkie produkty z tego sklepu znajdziesz w opisie tego filmu z różnymi kodami rabatowymi. Są też i całe zestawy. Przejrzyj sobie, może akurat coś będziesz potrzebować. Z tego są to produkty, których my używamy, z których jesteśmy bardzo zadowoleni, jak na przykład takie coś, taki wisiorek, taka biżuteria. Każdy wie, o co chodzi. Tutaj co ona robi, jest naprawdę dobrą robotę robi. To możesz sobie teraz to kupić i wpisać sobie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem. I do 24 sierpnia zostaw mi tutaj gdzieś komentarz na temat produktu, który kupiłeś, jakąś historię, cokolwiek będziesz chciał, wpisz o tym produkcie, czy jak ci służy i tak dalej. Po prostu podziel się nią, a my później kogoś wybierzemy, kto dostanie bon na 6000 zł do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić, co będzie chciał w tym sklepie. Dobra, moi drodzy, ja wam życzę wszystkim super niedzieli, pełnej uśmiechu i po prostu bądźmy dla tych, którzy nas potrzebują. Tyle na dziś, trzymajcie się.